Kicur Szulchan Aruch. Siman II. Prawa dotyczące porannego Netilas Jodoim. Mycia rąk. Ponieważ rano, po przebudzeniu, człowiek zostaje niejako stworzony na nowo, więc by znów móc służyć Stwórcy, Jego imię niech będzie błogosławione, jego obowiązkiem jest uświęcenie siebie poprzez umycie dłoni wodą z naczynia. Człowiek upodabnia się wtedy do Koena, który codziennie uświęcał swoje dłonie, myjąc je w kijor, czyli kadzi. Robił to, zanim rozpoczął wykonywać swoje obowiązki w świątyni. Choć poranne mycie rąk jest wymogiem pochodzącym od rabinów, istnieje biblijny zapis wspierający te decyzje. Pochodzi on z Psalmu 26 i brzmi: Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie, by obwieszczać głośno chwałę i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda. Istnieje także inny powód, dla którego myjemy ręce. Robimy to, ponieważ podczas snu, gdy święta dusza opuszcza ciało, tchnienie nieczystości, czyli ruach ro, nadchodzi i spoczywa na ciele. Gdy człowiek się budzi ze snu, ów duch nieczystości opuszcza całe ciało z wyjątkiem palców, gdzie zostaje aż do momentu ich trzykrotnego oblania wodą. Nie wolno przejść więcej niż 4 amos, czyli około 2 metrów, przed umyciem dłoni. Wyjątkiem są sytuacje szczególne, na przykład konieczność skorzystania z toalety lub w sytuacji, gdy woda nie jest dostępna. Miszna Brura mówi, że w takich sytuacjach można całe pomieszczenie, w którym znajduje się człowiek, uznać za obszar 4 amos. Pierwszą częścią garderoby, jaką należy założyć rano, powinien być talis koton. A to po to, by nie pokonać dystansu dłuższego niż 4 amos, czyli około 2 metrów, bez tzitzis. Ponieważ jednak zakłada się tzitzis przed Netilas Jodoim, czyli myciem rąk, a więc jeszcze wtedy, gdy dłonie nie są czyste, nie należy mówić błogosławieństwa na ubieranie tzitzis. Zgodnie z Kicur Szulchan Aruch, Siman IX, człowiek po umyciu rąk powinien wziąć tzitzis w dłonie i wtedy powiedzieć błogosławieństwo. Baruch ato Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshonu bemitzvosow vetzivonu al mitzvas tzitzis. Dotyczy to osób, które do modlitwy szachris nie zakładają dużego talisu, talis godol. Ci, którzy ubierają talis godol podczas odmawiania błogosławieństwa Baruch ato Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshonu bemitzvosow vetzivonu lehisatev batzitzis, powinni mieć w pamięci, że błogosławieństwo to dotyczy także talis koton. Miszna Brura twierdzi jednak, że człowiek powinien najpierw umyć ręce, a dopiero potem ubrać tzitzis. Poranne Netilas Jodoim wygląda następująco. Należy wziąć naczynie wypełnione wodą w prawą dłoń, a potem przenieść je do lewej dłoni. Następnie należy polać najpierw prawą dłoń, ująć naczynie w prawą dłoń i polać lewą dłoń. Należy to zrobić 3-krotnie. Tylko w ten sposób można usunąć z dłoni wspomniane już tchnienie nieczystości. Jednokrotne polanie dłoni dużą ilością wody nie działa w ten sam sposób. Właściwym sposobem jest polewanie dłoni aż do nadgarstka. Jeśli jednak nie jest dostępna wystarczająca ilość wody, a także w Jom Kipur i Tisza B'Av, kiedy to mycie dla przyjemności jest zabronione, należy umyć tylko palce do poziomu stawów łączących je z dłonią. Rano należy również umyć twarz, zgodnie z wersem z Księgi Bereshis 9:6, bo człowieka uczynił według istoty Hashem. Należy również przepłukać usta, by usunąć nieświeżą ślinę, nagromadzoną w nocy, a więc by móc głosić wielkie imię Hashem w czystości i świętości. Następnie należy osuszyć ręce i twarz. Orach Chaim twierdzi, że pozostawienie twarzy mokrej jest niezdrowe dla skóry. Należy tak myć dłonie, by woda spływała po nich do innego naczynia, na przykład umywalki. Związane jest to z tym, że dawniej w domach nie było twardych podłóg, a jedynie ziemia, zaś zużyta woda była na nią po prostu wylewana. Ponieważ woda z Netilas Jodoim zawiera ruach ro, czyli tchnienie nieczystości, nie wolno było jej wylewać na ziemię w obrębie własnego domu. Z tego samego powodu nie wolno zużywać wody zużytej do Netilas Jodoim do żadnego innego celu. Ponieważ teraz używamy umywalek, problem już nie istnieje, ponieważ woda po myciu od razu spływa do kanalizacji. Nim rano umyjemy dłonie, należy wstrzymać się od dotykania wszelkich części ciała,
które łączą nas ze światem zewnętrznym. Dotyczy to ust, nozdrzy, oczu. Miszna Brura twierdzi, że dotyczy to nawet zamkniętych powiek, uszu oraz odbytu. Nie wolno także dotykać rany po pobraniu krwi oraz jedzenia. Zgodnie z wykładnią Miszny Brury, jedzenie dotknięte brudnymi dłońmi może zostać spożyte po 3-krotnym przepłukaniu w wodzie. Wszystko to dlatego, że ruach ro, czyli tchnienie nieczystości, potrafi zaszkodzić i człowiekowi, i jedzeniu. Należytą rzeczą jest skrupulatne wybranie naczynia do netilas jodoim. Naczynie to nie powinno mieć uszkodzeń ani pęknieć. Powinno mieć odpowiednią objętość. Zbyt mała ilość wody mieszczącej się w naczyniu może być problemem. Naczynie jest konieczne również z tego powodu, iż wymagane jest polewanie dłoni przy użyciu siły ludzkiej. Czyli nie wolno po prostu podłożyć dłoni na przykład pod wypływającą z kranu wodę. W sytuacji, w której takie naczynie nie jest dostępne, a osoba chce na przykład przystąpić do modlitwy, dozwolone jest użycie jakiegokolwiek naczynia z jakąkolwiek wodą, a nawet polewanie bez użycia siły ludzkiej. Można także wtedy powiedzieć błogosławieństwo. Baruch ato Hashem, Elokeinu melech hoilom, asher kitshonu, bemitzvoisow vecivanu al netilas jodoim. Jest to jedyna sytuacja wyjątkowa. Jeśli w pobliżu jest rzeka, lepszym rozwiązaniem jest 3-krotne zanurzenie dłoni w rzece. Istnieje również sposób polegający na 3-krotnym włożeniu dłoni w śnieg. Należy wtedy pamiętać, by za każdym razem włożyć je w innym miejscu. Jeśli w pobliżu w ogóle nie ma wody, w żadnej formie, należy po prostu wytrzeć ręce, na przykład suchą szmatką i powiedzieć błogosławieństwo. Boruch ata Hashem, Elokeinu melech hoilom, asher kitshonu, bemitzvoisow, vecivanu al nekius jodoim. Ten sposób jest wystarczający, jeśli chodzi o przygotowanie do modlitwy. Nie usuwa jednak ruach ro. Jeśli woda będzie później dostępna, należy umyć ręce ponownie, ale już nie odmawiając błogosławieństwa. W psalmie 103 napisane jest: Błogosław duszo moja Hashem i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Słowa te uczą nas, że gdy błogosławimy Hashem, całe nasze ciało musi znajdować się w odpowiednim stanie czystości. Dlatego też nie należy wypowiadać żadnego błogosławieństwa przed poranną wizytą w toalecie. Z tego powodu po wstaniu z łóżka i umyciu rąk, ale przed skorzystaniem z toalety, nie należy wypowiadać błogosławieństwa al netilas jodoim. Dopiero po skorzystaniu z toalety i ponownym umyciu dłoni należy przejść do serii błogosławieństw al netilos jodoim, asher yocor, błogosławieństwem na studiowanie Tory oraz Elokai neshomo. Istnieją 4 sytuacje, w których po umyciu rąk nie odmawiamy błogosławieństwa al netilas jodoim. Jeśli ktoś obudził się w środku nocy i umył ręce, a następnie nie zasnął już do świtu. Lub jeśli po obudzeniu i umyciu rąk zasnął ponownie, jeszcze w ciągu nocy. Dotyczy to także osoby, która spała w ciągu dnia dłużej niż 60 oddechów, co stanowi około pół godziny. Lub osoby, która nie spała w ogóle w nocy. I we wszystkich tych przypadkach istnieje problem, czy należy umyć ręce, czy nie. Dlatego też halacha stanowi, że należy umyć ręce, ale bez odmawiania błogosławieństwa. Oto wszystkie czynności, po zakończeniu lub wykonaniu których ręce stają się nieczyste i muszą zostać umyte przed modlitwą lub studiowaniem Tory. Sen, zgodnie z tym, co zostało omówione powyżej. Skorzystanie z łazienki lub łaźni. Obcinanie paznokci. Obcinanie włosów. Zdejmowanie butów, jeśli ich się dotykało dłońmi. Odbycie stosunku małżeńskiego. Dotknięcie wszy. Odwszawianie ubrania. Drapanie się po głowie. Dotknięcie części ciała, które zwykle są zasłonięte. Po opuszczeniu cmentarza, po wzięciu udziału w pogrzebie lub przebywaniu w pobliżu zmarłych osób oraz po zabiegu pobrania krwi. Należy zaznaczyć, że Kicur Shulchan Aruch pisany był kilkaset lat temu, stąd niektóre wymienione czynności dziś nie są już praktycznie wykonywane i mogą się wydawać niedorzeczne.